No to cześć, witajcie na kanale Co na Wędce. Zachęcam do subskrypcji. Takie miejsce wybrałem na dzisiejsze wędkowanie, też niedaleko takiego języka wychodzącego w wodę. Przed chwilą piękna ryba przypłynęła tuż pod pontonem. Później pogoniła jeszcze drobnicę. Siedzi rybka, ale nieduża. Są jakieś podskubywania. Przed chwilą jeden ogonek miałem odcięty. Przypływają czasami bardzo fajne ryby. Fajne też miałem jedno branie. Ładna ryba przepływała, ale to było podczas zwijania zestawu, bo baterię wymieniałem w kamerze. Oczywiście ryby najlepiej biorą wtedy, kiedy bateria akurat się kończy. Kiedy się akurat odwrócisz, zagapisz, cokolwiek innego będziesz robił, wtedy będą najlepsze brania, jak zawsze. Zmieniłem główkę, bo próbowałem najpierw 3-gramową. Na głębszej wodzie pojawiały się rybki już przy 7 metrach, 6-7 metrach. Więc próbowałem główek na początku 3-gramowych, ale niestety trochę wiaterek wieje. Próbowałem główki 7-gramowej, a trochę jest za ciężka i na 5-gramowej się skończyło. Ta idealnie pasuje i do tej głębokości, i do tej wędki, i do tych przynęt. Moich ulubionych kajtechów, easy shinerów, trójek. Zapas już zrobiony. Zapas zrobiony, ale już pełno ogonków. I tak mam poucinanych. Z pół paczki już wyjechało, jak na kanale żerańskim mówiłem. Siedzi kolejna rybka, niestety na razie te mniejsze. Widać co jakiś czas bardzo fajnie niektóre piękne rybki. Ale na razie tylko te mniejsze się trafiają. Fajne branie. I jeszcze jedna ważna rzecz w ustawieniach, przynajmniej moich ustawieniach echosondy, to we wszystkich, czy to w bocznym sonarze, czy w tradycyjnym, prędkość przesuwu mam ustawione jako szybko. Nie automatycznie, bo jak stoimy, to praktycznie to się nie przesuwa, to się wszystko rozmazuje. Ustawienie sonaru, prędkość przesuwu szybko. Chodzi o to, żeby dość szybko się to przemieszczało. Wtedy nawet jak to będzie mała rybka, która przypłynie, no to będzie mała, widoczna. Jak będzie duża, przepływała, no ona się nie będzie ciągnęła przez cały obraz. Tylko ten obraz się będzie cały czas przesuwał. Tak samo przy bocznym sonarze. Pojawiła się fajniejsza rybka, ale dosłownie z samego dna, delikatnie. O taki. Poprzyklejane są te rybki. Przyklejone są strasznie do dna. Czułem, że coś puka delikatnie. Dosłownie leciutko podrzucałem tylko gumeczkę i przyładował. Ja jego ukułem i on mnie ukuł.
Rybki bardzo delikatnie dotykają przynęty, liżą dosłownie po ogonku. Przypłynęła właśnie w tym momencie piękna ryba pode mną. Tył pontonu mi obraca, więc echosonda takim wachlarzem pokazuje. Świetna sprawa. Nie ma cieni na echosondzie, w sensie na bocznym sonarze nie widać cieni tych ryb za dużych, albo są bardzo blisko tych jasnych śladów, czyli śladów ryb. Cienie są bardzo blisko, to oznacza, że są blisko dna. Gdyby cień był daleko od takiej właśnie oznaczonej rybki, no to znaczy, że ryba jest dużo wyżej. Tutaj takie ślady jaśniejsze, przypływające. No i tu kolejna ryba fajna przepłynęła pod pontonem. Jest kolejny fajny okoń. Większość brań jest dosłownie tutaj na tym skraju niebieskiego i fioletowego. Po takiej chwili ciszy uwielbiam takie branie i fajną rybkę. Aż czuję, jak serducho mocniej wali. Praktycznie przynęta leżała przez chwilę na dnie. Się rozglądałem dookoła, bo widzę, że woda wzrosła, znaczy temperatura wody wzrosła o 1 stopień i zaczęła się drobnica pokazywać na powierzchni, pół stopnia w sumie. Piękne branie było. Ale pogoda 30 października. Nie jest może super ciepło. Rano widziałem przez chwilę przymrozek był. Trochę liści było zmrożonych. No jest trochę wiaterku, ale pogoda piękna, jak na koniec października. Weźmiesz w końcu, o jest. Skuba, nie trzeba mu prawie zatrzymać tą przynętę. Ale jest fajny. No jest bardzo fajny. Czterdziestki nie ma, nie będę co. Widać je, pokazuje mi boczny sonar, pokazuje mi, że w tamtą stronę lepiej rzucać, tam się częściej pokazują. No, piękne ryby teraz przepłynęły po prawej stronie. No tutaj, to jest moim zdaniem duża ryba. Właśnie była zmiana baterii, a piękne ryby przepływały. Myślę, że warto docenić każdego twórcę, który swoje hobby nagrywa, udostępnia, montuje. To jest bardzo dużo czasu, który mógłby poświęcić się tylko właśnie, tak jak tutaj, wędkowaniu. No kolejne piękne ryby. Ojejku, zdążę nagrać. Właśnie często zamiast wędkować albo nawet normalnie w trakcie wędkowania, tylko akurat jest jakaś fajna ryba, a tu trzeba włączyć kamerkę albo coś z baterią się stanie. Mi bardzo podoba się to, że moim zdaniem i tak bardzo dużo osób ogląda moje filmy, ale fajnie też, żeby każdy wiedział, siedzi. Tylko włączenie kamerki. Dobra, niech się dzieje co chce. Fajnie. Ale tu niestety zawsze coś się musi dziać. Serio?
No i właśnie tak jak przed chwilą, nie wiem ile się nagrało, nie wiem czy gadałem sam do siebie cały czas. Wiele razy już tak było, myślałem, że coś nagrywam, jeszcze coś gadałem do tego, a ta kamera była włączona. Jak w stand-upie pana Rafała Paczesia. Najbardziej zmarnowany czas w swoim życiu. Jak gadasz do telefonu, a nie kliknąłeś zielonej słuchawki. No i jeszcze warto dodać to, że nie jest tak, że każdy filmik, który się nagram, zarabia jakieś pieniądze. Ja na tą chwilę w ogóle nie zarabiam na swoich filmach, ale cieszy mnie to, że komuś się je podobają, że ktoś ma jakieś pytania, może w czymś komuś pomogłem. Ach, rybki przepłynęły. O, tu widać. I siedzi. Praktycznie spod pontonu. To mogła być jedna z tych rybek. O, tutaj to dopiero. No nagrywaj. Tutaj to dopiero klocek przepłynął. Znów przepłynęły jakieś ryby. No i jest. Dzień dobry, panie 40. Nagrywa się? Nagrywa. No. I to jest piękna rybka. Kolego, tobie sporo brakuje do tej 40. Siedzi jakaś rybka. Tym razem sporo mniejsza. A to ciekawe, generalnie jest wiatr. Wiatr wieje o tak. Tu jest taki cypel, który pokażę zaraz na echosondzie, ale o mniej więcej tu liście stoją w miejscu. Nie są zdmuchiwane dalej. Ciekawe i tam są wszystkie. Znaczy wszystkie. Większość tych brań, albo tutaj trochę bliżej pontonu. Taka sytuacja. Gęsi poleciały. Tu właśnie piękna ryba przepłynęła. Wszystko podłączone, telefon podłączony do kabla. Kurde. Tu widać piękną, dużą rybę. Tu przepłynęła ławica drobniejszej ryby. Jest jakaś rybka i to fajna, ale nie wiem, czy przypadkiem to nie jest szczupak. To jest bardzo fajna rybka. A nie, leszcz. I to normalnie wziął. Ja pierdzielę. Normalnie było branie. O! To ciekawe. O nie, ty już nie będziesz paskudził pontonu, panie kolego. No, jakiś półmetrowy.
Normalnie w pysku. A może by cię włożyć do siatki? Nagramy jeszcze później. Co ty na to? Co to może przypominać? No oczywiście świntuchy, śluz leszcza. Cała ławica drobnych rybek teraz płynie. Tu było jej widać na bocznym sonarze. Tu jej widać na tradycyjnym. Delikatnie puka albo... Aha, są jakieś ryby pod pontonem. Albo to jakiś białoryb się obija gumka. Ta. Obija się. Nic się nie obija, tylko obżarło ogona. Dobra, ten jest na razie odkładany tutaj. To jest na czarną godzinę. A teraz jak pan Rafał mówi, jebać biedę. I nowego założymy. I ciach, nowy kajtech, bo tamtemu się ogon urwał. Znaczy, urwał. Tam się nie urwał. Siedzi rybka. No kurde, jak to znowu będzie leszcz. Nie, to jest coś chyba innego. No ale teraz nie wiem. No znowu fajny okoń, oczywiście go wziąłem na windę. No fajny. To jest dobrze ponad 30. No otwórz, otwórz. Już ci zabieram. No, jeszcze ogonek, oddaj. O, dzięki. To jest kolejny piękny okoń. I sprawdzałaby się tutaj taka teoria, że okonie na sępa za leszczami pływają. I to co leszcze zruszą dno, to okonie po nich ciach, ciach. Jakieś robaczki, co tam jest. Nie trzeba ganiać. Za darmożkę. Mądrale. I znów piękne statko. Teraz widać jak dno się podniosło, więc no bardzo możliwe, że to jakieś stado leszczy. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, no ale na pewno jakaś duża, ogromna ilość ryb przepływa właśnie pod pontonem. O, znów bielik. Może teraz go będzie lepiej widać. To już na 100% jest on. Widzę biały ogon, brązowy ptak. Pięknie. Fajnie, jakby tutaj bliżej gdzieś podleciał. A, tak w ogóle miałem wcześniej powiedzieć. Wziąłem na ponton swoje krzesełko zimowe. Krzesełko, skrzynkę. Jak zwał, tak zwał. Bardzo wygodnie się siedzi. Do środka tutaj włożyłem matę karpiową, którą jeszcze miałem z dawnych czasów. Mięciutko, elegancko. Samolot leci, drugi koło niego. Jeden robi smugę opór, a drugi przelatuje. Wygląda jakby się miały zaraz zderzyć. Jeden koło drugiego przeleciał, jeden w ogóle śladu nie robi, drugi opór ślad robi. Od razu wypuszczam plecionkę, żeby jak najszybciej opadło do dna. Wszystkie te ryby widać dzisiaj są przy samym dnie. No, znowu cały czas krąży ta ryba. Cały czas krąży ta ryba tutaj gdzieś koło mnie. O, tu kolejna pięknie się rysuje. Tutaj taka pora roku, że nawet księżyc się nie chowa. Jest tutaj, a tu jest słońce. Ciekawe. Przez cały dzień go widać. Siedzi. I to fajny będzie. Fajny, fajny. Oj, będzie bardzo fajny. Kurde. Dziadu, żeś nadziei narobił.
Już. Obślizgun, tak zwany. No otwórz, dzioba. I gumę jeszcze oddaj, będzie fajnie. O, dziękuję. No, to leci. Ale nadziei narobił na pięknego konia. Tutaj rybki sobie w podbieraku siedzą. Ach, puścił. I co to będzie? O kurczę. No zobaczcie. Nie wierzę. Normalnie ma w pysku taki leszczyk. Taki leszczyk się trafił. I teraz ogromne stado drobnych rybek. Jakaś mała rybka się chyba trafiła, chociaż no ledwo dotknęła w ogóle przynęty. Fajny okoń. Kormoran leci. Powoli zbliża się koniec tego pięknego dnia. Jak jest Helena czerwona nad wodą, to ryby biorą, nie ma co. Taka reklama. Nikt mi za nią nie zapłacił. Tej rybce już dziękujemy. Przypłynę kawałek. Gdzieś mi te ryby uciekły.
Zachęcam do subskrypcji.